czas temu Vibo wypuściło nową kolekcję, w której skład wchodziła między innymi ta paletka do makijażu. Jest to paletka kremowych produktów, które można używać na różne sposoby, na twarz, na usta, na oczy i wzbudziła ona bardzo, bardzo wiele wątpliwości. Zadawaliście mi mnóstwo pytań odnośnie tej palety, kiedy wypuściłam rolkę, kiedy wypuściłam shortsa, w którym pokazywałam, jaki używam i powiem Wam, że te pytania trochę mnie zaskoczyły. Jakie były to pytania i dlaczego mnie zaskoczyły? O tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Do czego możesz użyć paletki? Swój ulubiony odcień pomadki, dopasuj idealny róż i bronzer. Farby stanowią również świetną bazę pod cienie. A może skusisz się na nowy kolor eyelinera na linię wodną? Są to tak naprawdę takie tłuste farbki, które możemy nakładać na różne sposoby. Możemy robić sobie body painting, możemy malować sobie naszą twarz i myślę, że taką inspiracją kiedyś powstawało więcej takich produktów, na przykład Kryolan takie wypuszczał, no bo tutaj Kryolan jest taką marką profesjonalną i do charakteryzacji i tak dalej, więc ta paleta to jest w zasadzie coś podobnego. Zacznę sobie od bronzera. Tutaj jest taki właśnie brązowy odcień, który posłuży mi jako taka baza, powiedzmy, do tego bronzera. Zobaczcie, farbki są miękkie, kremowe. One są na bazie płynnej parafiny, czyli są takie, no, tłuściutkie. Zobaczcie, tak się prezentuje kolor Solo i uważam, że jest całkiem spoko. Natomiast ja będę chciała zrobić ciutkę chłodniejszy i jaśniejszy, więc muszę sobie użyć odrobinki bieli, dosłownie odrobinki. Czy jest to idealne rozwiązanie, żeby mieć paletkę do wszystkiego? I tak i nie. To zależy, jak się malujecie, jaki makijaż lubicie, no bo tutaj jednak będziemy za każdym razem musieli sobie te kosmetyki mieszać, więc jak chcemy rano zdążyć do pracy i jeszcze sobie dodać 10 minut do naszego malowania, bo musimy sobie pomieszać odpowiednio kosmetyki, no to chyba średnio. I uwaga, użyję sobie niebieskiego, ale dosłownie taką ciuteńkę, dosłownie ociupinkę, żeby ochłodzić bronzer. Zachęcam też, żeby za każdym razem tą szpatułkę sobie delikatnie przetrzeć, bo potem jak będziemy wkładać jeden kolor w drugi, zrobi nam się bałagan i będzie bałagan. Ok, i mieszam sobie. Myślę, że jeszcze niebieskiego możemy odrobinę dołożyć. Zaczyna to wyglądać fajnie. I kolorek już jest naprawdę spoczko. Także mamy bronzer. Jak chcemy, aby konsystencja była troszeczkę lżejsza i łatwiej rozprowadzająca się, warto jest dołożyć dosłownie odrobinę podkładu do takiego tłustego kosmetyku. Wtedy będzie po prostu nam się łatwiej rozprowadzał, ale jest to opcja dodatkowa. I mieszam. Tugeza. Nałożę sobie już to, co mam na palcu, na twarz i użyję gąbeczki, której używałam wcześniej do aplikacji podkładu, żeby to wszystko rozblendować. Uciekać mi z kadru. No i to jest produkt tłusty, więc on powinien się bez problemu aplikować. Jeżeli nałożymy go dużo, to faktycznie będzie na twarzy taki tłusty efekt, błyszczący, ale jeżeli nałożymy go niedużo, w delikatnej ilości, to uważam, że nie powinien być odczuwany taki mocno tłusty efekt, szczególnie, że wiele kremowych bronzerów jest też na podobnej bazie, to też są tłuste produkty, więc nie powinniśmy się aż tak bardzo tego obawiać. Oczywiście cery tłuste, no one u nich lepiej sprawdzą się takie płynne bronzery albo suche. Zobaczcie, tak się prezentuje bronzer. Wyszło dosyć delikatnie, ale zobaczcie, że już praktycznie nie mam, jakbym chciała sobie dołożyć, więc gdybym sobie chciała dołożyć, to musiałabym znowuż dorobić sobie taką ilość jak wcześniej. Tu jeszcze wykorzystam te rysztulki. Może wystarczy. Gąbeczka też nam troszeczkę będzie ten tłuszczyk wsysać, więc może i delikatnie zjadać pigment. Aczkolwiek na podstawie pracy tą paletką ona nie jest bardzo mocno napigmentowana, więc z jednej strony jak ktoś chce, wiecie, naprawdę mieć super intensywną bazę, super intensywne kolory, to może być rozczarowany, a z drugiej strony jak komuś zależy po prostu na zabawie, właśnie na używaniu jako taka baza kremowa, to powinny być spoko. Zależy, do czego planujemy tą paletkę kupić. Bronzer mamy, przechodzimy do różu. Nie wspomniałam, że mam nałożony już na twarzy podkład, ale nie pudrowałam się. No tutaj do różu, to ewidentnie woła nas ten różowy odcień, ale też sobie go delikatnie zmodyfikuję, bo ten jest taki, no wiecie, barbiowy mocno.
Wyciągnę sobie już trochę więcej, bo uczę się na własnych błędach. I tutaj dodam sobie odrobinę brązu i czerwieni. I zrobię taki eksperyment, bo myślałam, aby dodać też trochę tego złota, żeby może był taki leciutko metaliczny. Zobaczymy. Mieszamy wszystko. Taka fuksja mi wyszła. Zobaczcie. Jeżeli chcecie kolor rozjaśnić, dodajcie bieli. Jeżeli chcecie go trochę zneutralizować, no to właśnie fajnie tutaj się nada brąz, więc ja sobie jeszcze delikatnie dokładam. Powiem Wam, że to jest bardzo lubiana przeze mnie czynność w makijażu, jak mogę sobie pomieszać kolory. Zresztą Wy widzicie, że ja bardzo często mieszam sobie podkłady, mieszam kolory, robię błyszczyki sama, jakieś róże z czegoś tam i czegoś tam. Kocham mieszać po prostu i patrzeć, co z tego powstaje. Zresztą nawet jak rysuję czy maluję i można tam, wiecie, farby sobie pomieszać, to jest takie satysfakcjonujące. No zobaczcie, ten róż wyszedł piękny, po prostu piękny. No i zrobimy sobie to samo. Nakładamy na policzki. Ale ładny mi wyszedł. Będzie intensywnie. Czyli tutaj zmieszałam sobie róż, trochę czerwieni i sporo brązu i odrobinę złota. Jakbyście chcieli przepis na taki kolor. Oh yes. I to jest mój policzek właśnie sysiowy. Dużo koloru. Tutaj jak aplikujecie, to też starajcie się nie za mocno tak walić tą gąbeczką, no bo takie tłuste produkty przy podkładzie, który na przykład zastyga, mogą sprawić, że będzie się odklejać. No i zobaczcie. No ja uważam, że to wygląda super. Nie mam zastrzeżeń. No i by the way, ten kolor jest piękny. Piękny. I teraz musimy wszystko przypudrować. Tutaj wysypałam sobie trochę pudru matującego i delikatnie gruntuję cały swój makijaż. I możecie makijaż twarzy zostawić w ten sposób, a możecie dołożyć sobie na przykład bronzera bądź różu, żeby jeszcze zagruntować sobie te kremowe produkty albo dołożyć intensywności. Róż dla mnie jest wystarczająco intensywny, ale dołożę sobie odrobinę bronzera suchego, też z Vibo Fake But Fabulous w odcieniu 3. I mój piesio do mnie pisze. Dzień dobry. Ale ładnie pachnie ten bronzer. Przepięknie wygląda. A jaki sens ma w ogóle nakładanie i kremowych, i suchych? Po pierwsze, trwałość. Po drugie, intensywność. Po trzecie, głębia. To ma bardzo dużo plusów. Można używać tylko kremowych, można używać tylko suchych, a można je łączyć. Wszystkie opcje są ok. Nakładam jeszcze odrobinę rozświetlacza i przechodzimy do makijażu oka. I w makijażu oka potraktujemy tą paletkę jako bazę pod nasze cieniowanie. No i właśnie, odnośnie tego pytania, które tak często zadawaliście, to było zapytanie. Jak z trwałością? I dlaczego zdziwiło mnie to pytanie? Bo mi wydawało się oczywiste, że takie tłuste rzeczy, które są na bazie płynnej parafiny, nie będą się trzymać na oczach. Chyba że nie macie powiek opadających, nie macie powiek tłustych, nałożycie bardzo niewielką ilość, bardzo dobrze ją zagruntujecie, przypudrujecie, zagruntujecie cieniami, może faktycznie okaże się dobrą bazą. Ale jeżeli liczymy, że będziemy mieć w jednej taniej paletce mnóstwo kolorów, które będą służyły nam jako taka baza kolorowa, dosłownie jak, nie wiem, te farbki, znaczy bazy z Piluis na przykład, czy te, wiecie, takie bazy kremowe z Glam Shopu, to nie, bo takie kremowe produkty, one mają właściwości zastygające, one mają inny skład. Tutaj mamy tłusty kosmetyk i on no nie ma cudów, nie będzie się trzymać. Dlatego nie rozumiałam tych pytań, skąd w ogóle te pytania, skąd ta nadzieja, że to coś takiego będzie, ale z drugiej strony, no producent gdzieś tam obiecuje, że można też używać sobie jako baza pod cienie, prawda? Przypuszczam, że każdy, kto mi zadawał to pytanie, nie miał takiej pewności, że to chyba będzie fantastyczne, że to będzie się fajnie trzymać, tylko to była taka może nadzieja, że może jednak coś się trafi takiego fajnego, taniego, co będzie dobrą bazą. Więc przypuszczam, że to nie wynikało z jakiejś tam niewiedzy, nieświadomości, co bardziej może z jakiejś nadziei, a widzieliście, że testuję, więc po prostu pytaliście i absolutnie nie mam żadnych pretensji, nie zrozumcie mnie źle, czy coś w tym stylu. Natomiast w kupowaniu kosmetyków też musimy kierować się po prostu logiką i takim zdrowym rozsądkiem. Mam wrażenie często, i to nie tylko w przypadku tej palety, że kupujemy kosmetyki
oczekiwaniami, że wydaje nam się, że może to będzie takie i takie. Nie do końca zrobimy taki rekonesans, jak faktycznie ten kosmetyk się, nie wiem, rozprowadza, jaki ma odcień, jakie ma właściwości, tylko nam się tak wydaje, a może to by było lepsze niż na przykład to, co mam, czy może by się sprawdziło w tym i w tym aspekcie. I takimi oczekiwaniami coś kupujemy i potem jesteśmy rozczarowani, bo to jednak nie spełniło naszych oczekiwań, a lepiej jest po prostu zrobić rekonesans, pooglądać sobie recenzje, poczytać składy i tak dalej i wszystko jest jasne. Ja jak wyszła ta paletka, od razu wiedziałam, że nie będę jej używała na oczy do codziennego makijażu, bo to się nie utrzyma, ale raz na jakiś czas do jakichś artystycznych rzeczy spoko. Więc przejdźmy sobie właśnie do tego makijażu. Nie używałam tutaj jeszcze zieleni, żółci, srebra i czerni. Może jakoś tak tutaj coś pójdziemy w te zielenie. No, może pójdźmy w te zielenie, jakiś turkus, coś w tym stylu. Biorę sobie bezpośrednio z opakowania pędzelkiem i nakładam na powiekę, tutaj w wewnętrznej części. Kolor jest przepiękny, to jest totalnie mój odcień zieleni. Uwielbiam takie żywe, trawiaste zielenie, limonkowe w sumie. Przechodzę sobie też tutaj w wewnętrzny kącik i na dolną powiekę z tą zielenią. A dlaczego taki kosmetyk nie ma szans się dobrze utrzymywać na powiekach? To jest bardzo proste. Chodzi o formułę tłustą, która jest bardziej mobilna, bardziej ruchoma. Wyobraźmy sobie nałożyć na nasze oczy masło i na to masło gruntować cieniami. Wyobrażamy sobie w naszej wyobraźni, że będą te kosmetyki po prostu się rozpuszczać, że będą migrować, że będą się mieszać z tymi suchymi. No właśnie, bo tłuszcz rozpuszcza makijaż. Zwróćcie uwagę, czego używamy zazwyczaj do demakijażu twarzy. Bardzo popularne są teraz olejki do demakijażu, masełka do demakijażu i tak to działa. Produkty tłuste, które mają w sobie w składzie oleje i inne tego typu rzeczy, jak właśnie jakaś tam parafina, będą makijaż rozpuszczać. Więc chociaż w wielu składach, wielu kosmetyków, nawet do makijażu, mamy dodatek jakiegoś olejku, jakiegoś tam, nie wiem, olejek jojoba, masełko shea, mają właściwości pielęgnacyjne, ale w odpowiednich proporcjach, no to będzie wpływać na nawilżenie skóry, na przyjemną kremową formułę, ale jeżeli bazą jest coś tłustego, no to już jest trochę trudniej, żeby to się jakoś fenomenalnie utrzymywało. Biorę sobie teraz biel, zmieniłam pędzelek. Jeżeli używacie pędzelków bezpośrednio do paletki, no to zachęcam, żeby za każdym razem używać innego do innego koloru, bo potem się Wam tak to pobrudzi, że nie dojdziecie do ładu. I nawet jak już sobie tutaj aplikujecie jakiś kolor i chcecie wrócić do paletki, a pędzel jest trochę brudny, weźcie sobie po prostu, połóżcie jakiś stary kawałek ręczniczka, jakieś chusteczki, szmatki i delikatnie przetrzyjcie, bo potem po prostu będziecie mieć ogromny bałagan w tej paletce. Albo użyjcie, wiecie, drugiej strony pędzelka. Tak, ostrożniej. O, i już mogę Wam pokazać. Zobaczcie, co się tutaj dzieje na powiece. To jest zupełnie normalne i zwróćcie uwagę, że często jak nakładamy na przykład korektor na powiekę albo bazę pod cienie, ale taką bardziej tłustawą, trochę na przykład jak Piluis, to też takie rzeczy się dzieją. Da się to odklepać, o tutaj na dole to samo się dzieje. Można to odklepać, zagruntować i jakby jest cały czas ok. Da się z tym pracować i da się na czymś takim zrobić makijaż, ale nie możemy liczyć na zniewalającą trwałość, bo są bazy pod cienie, które będą nam podbijać kolor i właśnie to jest taka paleta, a są bazy pod cienie, które mają nam makijaż utrwalać i to nie jest ta paleta. Więc producent prawdopodobnie mówił o tej palecie jako o bazie pod cienie właśnie pod kątem aplikacji warstwowej i budowania intensywności koloru, bo jak nałożymy pastelowy kolor bezpośrednio na powiekę, taką gołą, to ten kolor może wypadać dosyć delikatnie, ale jeżeli nałożymy ją na coś już takiego lepkiego, no to ten pigment się mocniej przyklei w większej ilości i będzie kolor intensywniejszy. Więc myślę, że producent miał na myśli to, że będzie to baza kolorystyczna pod makijaż, a nie baza utrwalająca makijaż. I może stąd wzięło się to nieporozumienie i właśnie wiele oczekiwań. Przejdę sobie teraz do tego turkusu. Znowu wzięłam czysty pędzelek i nałożę turkus
zewnętrznej części powieki. Generalnie tymi farbkami pracuje się bardzo przyjemnie, bo one są gęste, one są masełkowate. Jak widzicie, pigmentacja jest taka wyważona. To nie jest super intensywny pigment, ale też nie jest bardzo, bardzo kiepski. Jest taki pośrodku. Jeżeli ma to służyć nam jako baza, to uważam, że jest wystarczający. No i uważam, że to może być naprawdę fajny kosmetyk, jeżeli jesteście wizerzystami i robicie sesję beauty, bo przy sesjach beauty nie zależy nam na trwałości, a raczej na tym, żeby łatwo się ten makijaż zmywał, bo często w trakcie sesji makijaż się zmienia, robimy edytoriale, a tam musi być co najmniej kilka makijaży, więc no nie używamy mocno trwałych kosmetyków, a raczej takie, które się łatwo zmywają i właśnie to jest taki produkt. A czy da się wykonać coś bardziej precyzyjnego tą paletką? Sprawdźmy. Biorę skośny pędzelek i robię kreskę na dolnej powiece. Okej. Troszkę to sobie jeszcze rozetrę. Tutaj producent mówił też coś o linii wodnej, więc no sprawdźmy to też na linii wodnej. Może użyję sobie tego niebieskiego, takiego trochę ciemniejszego koloru niż ten turkus. Też bym radziła to zagruntować jakimś pudrem albo cieniem, ale do tego sobie dojdziemy za chwilę. Więc mamy bazę kolorystyczną, przechodzimy do suchych cieni. Mam paletkę idealną do tego celu, żeby to wszystko zagruntować, bo to są bardzo podobne kolory. Zobaczcie, zieleń, taki turkusik. I to jest paletka... Ale się zawiesiłam. Cosmic Brushes. Delicious Delights. Przechodzę sobie do gruntowania, więc teraz odklepię sobie tę zieleń na początku i staram się za mocno teraz nie otwierać oczu, żeby znów mi się wszystko tutaj nie zjechało. I biorę sobie pędzelek, może taki duży, puszysty, no i maczam w tym odcieniu, to jest Zesty. Pamiętam, jak robiłam pierwszy makijaż tą paletką, którą widzieliście, makijaż, który widzieliście w shortsach. Miałam trochę taką obawę i w sumie słusznie, bo tam robiłam taki trochę graficzny makijaż i bałam się, że te kolory, które tam sobie odcinam, że one będą mi jeden w drugi tam wchodzić i tak dalej. I tak się faktycznie działo. Ja sobie to pod koniec poprawiłam, na koniec już makijażu, ale tak było, że w trakcie tu robiłam jakąś kreskę, ale tu mi zaczęło wchodzić, wiecie, w załamanie powieki i tam nawet widać, jak się obejrzy tak bardzo detalicznie i bardzo dokładnie ten filmik, to widać, że tam mi wchodzi troszeczkę na przykład w załamanie powieki inny kolor niż planowałam, ale no to ja spodziewałam się tego i przewidywałam to, ale udało mi się to jakoś tam wypracować do momentu zagruntowania i potem jak już zagruntowałam, to już było ok, ale to nie trzymało się u mnie jakoś tam bardzo długo. Później tak czy siak zaczęło w załamanie powieki wchodzić, ale jak już mówiłam, to jest normalne. No i zobaczcie, że ten kolor wypada teraz naprawdę intensywnie i on naprawdę fajnie wygląda. Jest mocny pigment, bardzo ładnie się przykleja ten cień i on się przykleja w dużej ilości. On nam nie będzie rozjeżdżać się, rozpylać, tylko on się właśnie do tej tłustej bazy przyklei. Zatem jeżeli jesteście twórcami internetowymi, robicie makijaże na Instagram po prostu i chcecie, żeby ta intensywność była mocna, bo do zdjęć, do sztucznego oświetlenia makijaż musi być mocniejszy i jak chcemy, żeby te kolory były mocniej widoczne, mocniej wydobyte, to oczywiście możemy pójść w jakiś program graficzny i się bawić, a możemy właśnie używać kolorowej bazy i tutaj ten produkt jak najbardziej się do tego sprawdzi. Mamy zieleń, biorę sobie teraz biały, tutaj jest whipped cream i białym gruntuję sobie wewnętrzny kącik i przechodzimy do turkusu i ja mam tutaj taki turkus i tutaj mam niebieskości i myślę, że sobie połączę tak te dwa kolory, tak będę maczać po prostu pędzelek w jednym i w drugim, więc na początek wracam do pędzelka po tym kremowym turkusie. Odbijam sobie, odklepuję wszystko, żeby potem się nie zagruntowało w tej formie, bo to tak jak z pudrowaniem, jak pudrujecie sobie okolice pod okiem i macie tam powchodzony korektor, no to zawsze sobie odklepujemy najpierw ten korektor, prawda? Więc tak też robimy właśnie z tymi kolorowymi rzeczami. Tutaj też zachęcam do tego, żeby używać lekkiego nacisku, bo jak będziemy bardzo mocno pracować, to w pewnym momencie, kiedy nam się częściowo już zagruntuje ten kolor mokry, suchym i będziemy bardzo mocno tutaj naciskać. On się może, wiecie, odklejać, mogą się robić plamy, więc też delikatny nacisk i bardziej wklepujemy niż rozcieramy. Kolor powstał mi świetny, idealny, właśnie troszkę tylko ciemniejszy, co jest akurat na plus,
bo makijaż jest dosyć jasny. I mniejszym pędzelkiem gruntuję dolną powiekę. I tutaj zaraz sobie wezmę skośny, żeby jeszcze tą kreseczkę na końcu poprawić, ale na razie chcę puszystym, bo on mi po prostu nałoży więcej koloru i będzie intensywniej. I skośny pędzelek to jest ten sam, którego używałam wcześniej, ale muszę go jeszcze wytrzeć z tego tłustego kosmetyku. I aplikuję tutaj w ten trójkącik. Więc tak dla referencji jest 8,27, więc jakbyście sobie tutaj śledzili, jak ten makijaż wygląda, bo póki co na razie wygląda moim zdaniem zarąbiście i jest super intensywny i też się na razie ładnie utrzymuje, ale jak w trakcie malowania się byście zobaczyli, że coś zaczyna wchodzić, to będziecie wiedzieć po prostu, ile macie czasu, więc powiedzmy, że tak od 8:20 gdzieś te cienie już są na powiece, może nawet 8:15. A widzicie, że ja mam powiekę opadającą, więc mocno styka się powieka nieruchoma z ruchomą, więc to nie potrwa bardzo długo, ale zobaczymy, bo mogę być miło zaskoczona. I co z linią wodną? Powiem Wam, że trochę już się, nie wiem czy to będzie widać, trochę już mi zniknął ten kolor, ale też użyję sobie tego pędzelka i spróbuję sobie zagruntować. Może tą samą mieszanką kolorów. No i zobaczcie, teraz jest kolor, jest intensywnie, jest elegancio. Ok, i muszę Wam coś pokazać. Jest godzina 8:31. Widzicie to? Nie jestem pewna, czy to będzie widać na kamerze. Myślę, że już może być widać tutaj. Widzicie? Z tej strony jeszcze nie. Z tej strony jest idealnie, ale tutaj już powoli zaczyna mi się ten kolor, może nie to, że zbierać, ale tutaj jest taki jakby luka w pigmencie. Nie ruszam tego, żeby nie zaburzać rzeczywistego obrazu tego, jak to się szybko zbiera, więc na razie tak sobie zostawię. Wykańczam makijaż, wezmę sobie maskarę czarną. Teraz jak tuszuję rzęsy i odcięła mi się ta linia wodna, to widać, że teraz jest naprawdę bardzo intensywna w kolorze. I powiem Wam jeszcze, do czego może się Wam przydać taka paletka. Ona będzie świetna, jeżeli chcecie zmienić kolor jakiegoś kosmetyku. Czyli na przykład kupiliście sobie róż kremowy, ale wypada dla Was zdecydowanie za intensywny albo za chłodny, za ciepły, tonacja w ogóle nie zgrywa się po prostu z Waszą twarzą i Wam nie pasuje, a powiedzmy jest to fajny kosmetyk albo by był drogi i szkoda się go pozbywać, wyrzucać. Możecie wziąć sobie taką paletkę, wybrać sobie kolory, które na przykład zneutralizują Wam kolor, ożywią, rozjaśnią, przyciemnią, przygaszą i zmieszać sobie po prostu z tym Waszym różowym, kremowym różem i poprawić kolorystykę. Podobnie sprawa ma się z wieloma innymi kosmetykami, jak na przykład bronzer, czy nawet podkład. Kupiliście super podkład, ale wypada na Was za chłodno, za ciepło. Wystarczy odrobina na przykład niebieskiego, żeby ochłodzić, albo odrobina czerwieni, czy brązu, czy pomarańczu, żeby minimalnie ocieplić, czy przyżółcić, dodać troszeczkę zieleni, jeżeli chcecie zneutralizować niedoskonałości na skórze. Jeżeli chcecie, żeby był bardziej waniliowy, dodać żółci. Znowuż minimalnie rozjaśnić, przyciemnić. Też jest multum możliwości, żeby zmieniać sobie kolory kosmetyków. Przyklejam sobie jeszcze rzęsy, to są też z Vibo, No More Drama Queen, z którejś tam poprzedniej kolekcji. No i zostały nam jeszcze usta. I zacznę sobie może od jakiejś konturówki po prostu. I wymyśliłam sobie, że do tego makijażu pięknie będzie wyglądać brzoskwinka. Ale tutaj nie ma brzoskwinki, więc sobie ją stworzymy. Więc najpierw bierzemy żółć i czerwień, żeby stworzyć pomarańcz. Na razie wychodzi mi czerwień dalej, więcej żółci. And here it is, our peach. Nawet nie wiem, czy nie zażywa, ale sobie zaraz zobaczymy. Moim zdaniem trochę jest zażywa. Minimalnie sobie ją przygasimy. Żeby nie była tak pomarańczowa, dodam sobie odrobinkę różu i przygaszę kolor brązem. Dodałam jeszcze więcej różu i brązu i powstało mi coś takiego. Uważam, że piękny. Piękny jest ten kolor. No i plus jest taki, że możecie bawić się w nieskończoność, ale znajdziecie naprawdę idealny odcień, idealny kolor dla siebie. A jak stworzycie sobie taką recepturę i idealny kolor, możecie zrobić go trochę więcej i nawet przełożyć do jakiegoś malutkiego słoiczka, żeby taki kolor mieć do poprawek. Podsumowując pracę tą paletą,
pracuje się nią naprawdę bardzo przyjemnie, bo formuła jest miękka, kremowa, łatwo się łączy, rozciera, nie ma z nią najmniejszych problemów. Nie jest to bardzo intensywnie napigmentowana paleta, więc jak widzieliście, musiałam dokładać sobie na przykład bronzera, bo gąbeczka trochę mi go zjadała, ale na ustach wypada w zupełności spoko. Jeżeli chodzi o bazę pod cienie, nie jest to intensywny kolor, ale dzięki po prostu tłustości mamy intensywny kolor, kiedy загruntujemy te farbki suchymi cieniami. Na pewno nie będzie to kosmetyk, który utrwali Wasz makijaż oka, który będzie bazą utrwalającą pod makijaż. Może być to produkt używany na wiele sposobów, ale musimy się liczyć z tym, że po prostu trzeba spędzić trochę czasu, żeby te kosmetyki sobie trochę pomieszać. Dla mnie jest to bardzo przyjemny proces, ale gdybym miała codziennie rano to robić przed wyjściem do pracy, no to pewnie, żeby mi się nie chciało. Natomiast do jakichś takich artystycznych rzeczy, do zabawy makijażem, jak najbardziej tak. No i właśnie, dla kogo jest ta paleta? Po co Wam ta paleta, jeżeli myślicie o jej zakupie? Na pewno fajnie się sprawdzi właśnie do zabawy makijażem, jeżeli chcecie pokombinować sobie, poeksperymentować z różnymi formami, kształtami, graficznością, miękkością, rozcieraniem i tak dalej. Jeżeli chcecie budować intensywność Waszych cieni, to jak najbardziej ta paleta jest spoko. Jeżeli chcecie mieć jedną paletę do wszystkiego, może na jakiś wyjazd, też da się nią zrobić pełny makijaż. Jeżeli jesteście wizerzystami, którzy potrzebują czegoś mało trwałego, ale właśnie podbijającego pigment cieni, to będzie bardzo dobry produkt i jest niedrogi, więc może być przydatny w kufrze wizerzysty, ale wizerzysty, który pracuje na sesjach, bo jeżeli chcecie używać tego do makijaży klientek, no to raczej nie, bo nie będzie to trwałe. Świetnie sprawdzi się również dla twórców internetowych, którzy zajmują się makijażem. Jeżeli robicie na Wasze profile społecznościowe jakieś makijaże i zależy Wam na bardzo intensywnym kolorze, bo kamera zjada wszystko, to jest to dobry podbijacz koloru. Jeżeli zależy Wam na poprawie kolorystyki Waszych kosmetyków, macie, nie wiem, za chłodny podkład, za ciepły róż i musicie coś zmodyfikować, ta paleta też jak najbardziej się przyda. Więc do mieszania, łączenia, kombinowania, do korekty kolorystycznej pod makijaż, na przykład zieleń na zaczerwienienia, do kolor correctingu też jak najbardziej spoko, ale tak jak mówię, bardziej potraktujmy to jako coś do zabawy, do kombinowania, do mieszania, do łączenia, niż jako niezawodny kosmetyk o super trwałości, który sprawdzi nam się na wielu płaszczyznach. Mam nadzieję, że tym filmem troszeczkę rozwiałam Wasze wątpliwości odnośnie tej palety i będziecie wiedzieli, czy warto ją kupić, czy nie. Czy warto, czy nie, to już musicie sobie odpowiedzieć sami, bo właśnie zależy, do czego potrzebujecie. Ja nie powinnam być osobą, ani żaden inny influencer, żeby mówić Wam, co jest Wam potrzebne, co nie. Musicie sami wiedzieć, kierować się własną logiką, własnym tokiem rozumowania, nie polegać tylko i wyłącznie na obietnicach producenta albo na tym, co mówią influencerzy, bo przypuszczam, że dla klikalności, ja nie oglądałam, przyznaję, żadnego filmiku, ale przypuszczam, że dla klikalności ta paleta będzie miała mnóstwo złych recenzji i będzie taka kontrowersyjna na zasadzie, że ojej, tu się wszystko zbiera, ta paleta jest beznadziejna i tak dalej. Jeżeli nie kierujemy się logiką i rozumem, no to oczywiście, że tak będzie, ale jeżeli będziemy wiedzieli do czego, jak, to może to być spoko paleta. Więc pamiętajcie, żeby kierować się zawsze własną głową w wyborze kosmetyków do makijażu i w wyborze tego, co chcecie kupić. Jeżeli Wam pomogłam, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka do góry i komentarz, napiszcie, co myślicie w ogóle o tej palecie i o dzisiejszym filmie. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.